Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Piotr Kiczkajło i zajmuję się malowaniem obrazów olejnych. Chciałem zachęcić Was do oglądania mojego kanału, na którym pokażę, jak ja to robię, jakie metody stosuję i spróbuję przekonać Was, że malarstwo jest czymś niesamowitym. Być może uda mi się zachęcić część z Was do wspólnego malowania. Zanim jednak przejdziemy do farb olejnych, na początek proponowałbym zacząć od farb akrylowych. Namalować sobie kilka jakichś niedużych obrazów z użyciem farby akrylowej, poczuć tą farbę, zobaczyć jak się zachowuje i wydaje mi się, że jeżeli opanujemy farbę akrylową, to z farbami olejnymi nie będzie większego problemu. Co będziemy potrzebować na początek? No na pewno musimy mieć jakąś sztalugę. Nie musi to być od razu jakaś duża sztaluga. Na samym początku wystarczy nam coś niedużego, no ale ten obraz musimy w coś zamontować i usztywnić, aby nam podczas malowania nie latał. Ja dosyć długo używałem takiego właśnie trójnoga. Całkiem dobrze on się sprawował, ale przy większych obrazach, już jak będziemy chcieli tworzyć coś większego, no to na tym trójnogu już te podobrazie nie jest stabilne i będzie potrzebne nam coś bardziej sztywnego. Co do podłoża, to mamy tutaj do wyboru albo gotowe podobrazia, możemy sobie kupić jakiś zestaw czy konkretne wymiary. Z tańszych opcji mamy takie tablice malarskie, jest to płyta HDF obklejona płótnem, zagruntowana i gotowa do malowania. Oczywiście farbami akrylowymi można malować po każdej powierzchni. Może być to papier, deska, ściana, także nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o pędzle, to mamy tutaj do wyboru albo tak zwane szczeciniaki, które nadają się bardzo dobrze do wypełniania jakichś większych powierzchni, do tworzenia tła. Mają one takie włosie sztywniejsze, no i niestety zostawiają takie często smugi na farbie. Są pędzle syntetyczne, wykonane z tworzywa sztucznego, bodajże nylonu. Mają one takie delikatniejsze włosie, miękkie. Fajnie likwidują te smugi po pędzlach szczecinowych. Są też pędzle z włosia naturalnego, wykonane z sierści zwierząt, ale na początek bym sobie je odpuścił, ponieważ są dość drogie i wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Na początek proponuję kupić sobie jakieś z 2-3 rodzaje szczeciniaków, jakiś okrągły, płaski większy, płaski mniejszy do jakichś krawędzi. No i te tak samo 2-3 rodzaje jakichś pędzlów syntetycznych. Jeżeli chodzi o farby, to możemy sobie kupić poszczególne kolory w jakichś większych tubkach, albo dobrym rozwiązaniem też jest na początek kupić sobie jakiś nieduży zestaw z różnymi kolorami, ponieważ jeżeli byśmy chcieli stworzyć jakiś kolor z 2 czy 3 innych, to przy farbach akrylowych możemy mieć z tym problem, ponieważ one bardzo szybko zasychają, no i trzeba się trochę z tym śpieszyć. Co do palety, to na początek możemy się bez niej obejść. Możemy sobie posłużyć się takimi styropianowymi tackami kuchennymi. Bardzo dobrze one zdają egzamin przy farbach akrylowych, ponieważ tak jak mówiłem, farby akrylowe dość szybko zasychają i używając palety możemy później mieć problem z wyskrobaniem całej ilości farby z palety, no i
zniszczyć sobie paletę, a taką tackę możemy sobie później wyrzucić. Jeżeli już mamy wszystko, co potrzebne do malowania, musimy pomyśleć sobie jeszcze, co chcemy namalować. Na początek proponuję coś stosunkowo prostego, z niedużą ilością kolorów, nawet jakiś czarno-biały motyw. Możecie sobie znaleźć nawet coś w internecie i spróbować przenieść to na płótno. Ja do celów takich treningowych znalazłem taki oto obrazek i spróbuję go sobie teraz przenieść na swoją tablicę malarską. Przygotowuję sobie wstępnie szkic, zarysowując delikatnie ołówkiem kontury ważniejszych elementów. Będzie nam potrzebna jeszcze woda w jakimś pojemniczku, aby rozcieńczać farbę i umyć na bieżąco pędzle. Pamiętajcie jednak, aby nie zostawiać swoich pędzli na dłużej w wodzie, ponieważ włosie może się odkształcić. Aby uzyskać takie złudzenie głębi, to zaczynam nakładać farbę od ostatniego planu, czyli tak jakbym sobie rozłożył powiedzmy swój obraz, który chcę przenieść na poszczególne warstwy, to zaczynam malować od ostatniej warstwy i z każdą kolejną przesuwam się coraz bliżej mnie.
Mamy już swój pierwszy obraz gotowy. Myślę, że poszło całkiem sprawnie. Możemy go sobie później zabezpieczyć werniksem. Pokażę w jednym z kolejnych filmików, jak to robić. I pamiętajmy, po skończeniu z malowaniem myjemy pędzel bardzo dokładnie, tak żeby farba nie zostawała tutaj w dnie, ponieważ po zaschnięciu możemy mieć duży problem. Możemy użyć do tego mydła bądź płynu do naczyń. Jeżeli podobał się Wam mój filmik, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam również do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się, hej!